tej pory najpopularniejszymi samochodami w Europie były Opel Astra, Volkswagen Golf, Peugeot 208 czy nawet 308. Na świecie rządziła i królowała przez dziesięciolecia w zasadzie Toyota Corolla. A wiecie, co było najpopularniejszym samochodem i w Europie, i na świecie w zeszłym roku? Coś, czego nienawidzicie. Tesla Y. A my dzisiaj sprawdzimy, co takiego jest w Tesli Y, że cieszy się takim powodzeniem, popularnością i nawet ci, którzy nienawidzą elektryków, się do niej przesiedli. Gdy w 2019 roku ten samochód ujrzał światło dzienne, to nie było zachwytów. Raczej wszyscy mówili, jak Mr. Musk dalej będzie tak projektował samochody, to bardzo szybko skończy się jego kariera w świecie motoryzacji. Tymczasem w ubiegłym roku sprzedano 1 200 000 Tesli Y na całym świecie. Tylko w Europie kupiło ją ponad 200 000 osób, a w Chinach niemal 500 000. Definitywnie znak czasów. Co ciekawe, samochód aż 75% wszystkich części łączy z Teslą Model 3. Nawet przednie reflektory i tylne lampy są identyczne. Taka sama jest maska, bardzo dużo wspólnych części we wnętrzu, a przede wszystkim wspólnych konstrukcyjnie. I co ciekawe, o ile patrzycie na Teslę Y i mówicie, kurno, ale bydle, ale to tylko pozory, bo oba auta skonstruowano na tej samej platformie, w związku z czym mają identyczne rozstawy osi 289 cm. Na długość też różnią się nieznacznie. W tym przypadku to 475 cm, a w tym niespełna 470. Różnica, jeżeli chodzi o długość, to tylko 5,6 cm i postanowiliśmy Wam zobrazować, jaka to jest niewielka różnica. Tutaj ta linia przebiega na 475 przy Y, a tutaj jest te 5,6 cm różnicy. To naprawdę maluśko. Różnice w długości, w tym gabarycie wzdłuż samochodu są malusieńkie, ale są ogromne, jeżeli chodzi o szerokość i wysokość aut. Ponieważ tyłek, ten tutaj, ma 198 cm szerokości, aż 13 więcej niż Tesla Model 3. Na wysokość jest jeszcze większa różnica, bo to ponad 16 cm więcej. Różnią się też prześwitem. Tam mamy 14 cm, a tutaj ponad 17 cm. W związku z czym faktycznie na długość ten rozmiar jest niewiele większy, rozstaw osi jest ten sam, ale bardzo auto urosło, jeżeli chodzi o szerokość i wysokość i to jest ta podstawowa różnica. Oprócz masy, która wynosi ponad 200 kg więcej. A co oznacza szersza, wyższa i potężniejsza dupcia? Oczywiście to, że można w nią zapakować więcej. O to mi oczywiście chodziło. Pojemność, taka jaką wyczytacie w danych technicznych, to ponad 850 litrów. Ponad 100 więcej niż w przypadku Tesli Model 3. I nie widać tego ani trochę. A nie widać, ponieważ w danych technicznych wliczono w tę pojemność również to, co się kryje tutaj pod spodem. Ta wnęka tutaj jest po to, żeby trzymać w niej nogi. Serio, nie żartuję. W Stanach Zjednoczonych to auto dostępne jest w wersji 7-osobowej. Tylko w tej wersji 7-osobowej siedzi się w ten sposób. Tyłem do kierunku jazdy, tak jak kiedyś siedziało się w Mercedesach i niektórych Volvo. Natomiast współcześnie w Europie auta osobowe z takim układem siedzeń są niedozwolone. Więc w Europie 7-osobowa Tesla Y nie egzystuje, nie ma jej w ofercie. Niepraktycznie natomiast rozwiązano kwestię tej półki. No bo w liftbacku ona już powinna przynajmniej częściowo jechać do góry z klapą bagażnika. Tutaj tak nie jest. Jeżeli chcecie coś wrzucić tu, to albo przez taki wąski otwór, albo ewentualnie możecie ją trochę odchylić. W ten sposób. Niemniej nie jest to najskuteczniejsze, najfajniejsze i najpraktyczniejsze rozwiązanie, szczególnie, że tutaj na przykład wyżej jej nie umieścicie, bo już blokują ją te boki bagażnika w tym miejscu. Jak ją zdemontujecie? Na szczęście to jest szybkie i proste, to nigdzie jej nie schowacie, bo nie ma na to miejsca, więc musicie ją sobie ewentualnie zostawić w garażu. Nigdzie niestety nie ma na nią miejsca. To, co możecie z nią ewentualnie zrobić, no to tak, da się, tak się da się, tak też się nie da się. Niestety, opcja jedna, jaką ja odkryłem
przy okazji, jak składałem sobie fotele. Fajne jest w fotelach to, że są dzielone inaczej niż w modelu 3 i to jest to, co odróżnia model Y. One tutaj w proporcjach 40, 20, 40 się składają, a nawet jeszcze innych. Powiedziałbym, że to bardziej 35, 30, 35, bo zobaczcie, szeroki tutaj jest dosyć ten środkowy fotel, a to też właśnie kwestia tego, że mamy, o proszę, a to też kwestia tego, że mamy faktycznie dużo szersze auto, 198 cm w biodrach. Fajne jest to, że fotele oparcia kanapy mają regulację w 3 pozycjach, 2, 3, czyli taka pozycja komfortowa, pozycja wyprostowana i pozycja środkowa. Teraz weźmy ją w taki sposób, bo chciałem Wam pokazać, jak ja to sobie rozwiązałem. Mianowicie, o, tak rozwiązałem. Teraz fotel tak. Teraz fotel tak. O, i to jest takie miejsce prowizoryczne na schowanie roletki. Jedyna opcja, żeby ją przewieźć i jednocześnie trochę większe bagaże. No ale zazwyczaj przecież będziecie jeździli z roletką i pytanie, jakie walizy nam tutaj wejdą, jak ta roletka będzie zainstalowana, a fotele będą maksymalnie ustawione w pozycji komfortowej. A mamy na przykład 2 walizki kabinowe, a nawet taką średnią, nie dużą, tylko średnią, żeby zobaczyć, czy ona nam tam wejdzie. No nie, ta nie wejdzie, chociaż jest blisko. Gdyby tu była jakaś... O, tu tak. O, tu tak. Zobaczcie. Tu weszły 2 kabinóweczki bez większego problemu i jeszcze zostaje miejsce na jakiś plecaczek, na jakąś torbę, więc gdybyśmy mieli materiałową, większą walizkę, bez problemu by nam tutaj się zmieściła. A z dużymi jak będzie? Jedna duża tak, a druga duża już nam nie wejdzie, ponieważ pomimo tego, że samochód sam w sobie jest szeroki, to ma też bardzo tutaj mocno zabudowane nadkola i wszystko, co możecie zrobić, to spróbować włożyć walizkę tak, ale też Wam nie wejdzie, bo blokuje ją i roletka, a jak zdejmiemy roletkę, to będzie ją blokował. O Jezus Maria. Roletko, kobietko. Tak, o. A jeżeli tak będziemy chcieli przewieźć, no to przewieziemy rzeczywiście bez roletki trochę więcej tych szpargałów w bagażniku. Bo jeszcze spokojnie tutaj trzecia duża nam wejdzie, no ale póki co umieścimy średnią, a to wszystko przy, przypominam, maksymalnie pochylonych oparciach tylnej kanapy. Dobra, wchodzi. O! I pierwsza odczuwalna rzecz i różnica pomiędzy modelem 3 a Y to tutaj znacznie wyżej się siedzi i to czuć bez względu na to, czy siadacie za kierownicą, czy siadacie na fotelu pasażera, czy siedzicie z tyłu. To jest w tym momencie dla mnie naprawdę wygodna pozycja do jazdy w dłuższą trasę. Bardzo dobrze podparte nogi tutaj z przodu, mogę sobie je tak trzymać, mogę tak trzymać. Fajne podparcie pod uda, a przynajmniej wystarczające, na boczki też, maksymalnie opuszczony fotel. I zobaczmy teraz, jak z tyłu będę miał z miejscem. I druga, najbardziej odczuwalna różnica pomiędzy modelem 3 a Y to jest ilość miejsca w środku. Jest go tutaj znacznie więcej, przede wszystkim na stopy, no tam to stepować normalnie można. Zobaczcie, jak są podniesione fotele, pomimo że są maksymalnie opuszczone. Na kolana tego miejsca też jest znacznie więcej jest go nad głową. Siedzę tutaj po prostu komfortowo. Niestety, zagrożenie jest takie, że przy jakimś wypadku czy stłuczce to nie walicie wcale głową w zagłówek. Zobaczcie, jak on jest daleko tutaj od mojej głowy, tylko przypierdolcie, za przeproszeniem, prosto w tę twardą tutaj belkę wzmacniającą dach. I z tym to akurat katastrofa, bo w trójce czegoś takiego nie ma. Ten wzmacniający pałąk jest przeniesiony na środek pomiędzy słupkami A. Widać też, słupkami B, oczywiście tymi środkowymi. Nie podobają mi się tyły foteli zrobione z twardego plastiku. Tutaj ta część środkowa na szczęście jest miękka. Szkoda, że nie jest też tak miękka tutaj z tej strony. 2 gniazda USB-C do ładowania urządzeń pokładowych, nawiewy tutaj centralne, natomiast klimatyzacja nie ma trzeciej strefy, wszystkim steruje się z pozycji ekranu głównego. Wykonanie w niektórych miejscach kuleje, o jak widzicie tutaj na przykład
to tak delikatnie, raz, że odstaje, dwa, widać tam takie farfrocle, już jest ta wykładzinka delikatnie pod dachem zagięta, a jeszcze bardziej ten niedostatek wykończeniowy widać z tej strony i niestety rzuca się to w oczy. Tak samo jak dotkniecie to, no to o. Chociaż wszystkie materiały są ekologiczne, skóra ekologiczna również na fotelach, to naprawdę ona dosyć dobrze znosi upływ czasu, bardzo dobrze się ją czyści i widziałem takie Tesle po ponad 100 000 kilometrów przejechanych i naprawdę na tej skórze nie było śladów zużycia, popękania, wytarcia, więc wydaje się, że będzie to się dobrze sprawdzało w dłuższych dystansach. Tutaj miękko i przyjemnie, tutaj miękko i przyjemnie. Tutaj nawet wykończono cały ten schowek w drzwiach wykładziną, z przodu jest identycznie. To jest Alcantara, czyli sztuczny zamsz, ale też przyjemny w dotyku. Jest naprawdę przyzwoicie i pomimo, że szyby, okna są bezramkowe, już podwójnie klejone, także te z tyłu, więc powinny lepsze wyciszenie zapewniać, to zamykają się naprawdę przyjemnie, a nie tak jakbyśmy myśleli, że się zamykają w amerykańskim samochodzie. Poza bagażnikiem z tyłu mamy też oczywiście tak zwanego franka i to bardzo przestronnego franka, bo tutaj nam wejdą kolejne 2 miękkie walizki albo nawet z 5 plecaków takich to ciut większych, podróżnych, bo naprawdę tutaj miejsca jest w cholerę i ten franek akurat jest identyczny jak w wersji 3 i to jest ta część części wspólnych. I jeżeli chodzi o franka, to nie ma żadnej różnicy pomiędzy wersją RWD a wersją AWD. Nasza to wersja AWD Long Range, czyli dual motor, 2 silniki. Jeden z przodu, drugi z tyłu, łącznie 514 koni mechanicznych i niespełna 500 Nm. Long Range ma baterię oczywiście umieszczoną w podłodze, 78 kWh netto. Pojemności teoretycznie powinno to wystarczyć na przejechanie 530 km, bo seryjnie jest na przykład pompa ciepła, która odzyskuje ciepło z układu silnika, akumulatorów, które się rozgrzewają i przekazuje je do wnętrza pojazdu. Niemniej nie spodziewałbym się osiągnięcia takiego wyniku w momencie, kiedy jedziecie na ekspresówce czy na autostradzie. Zresztą zużycie energii na przykład przy większych prędkościach dzisiaj sprawdzimy. Czas ładowania? No to zależy jak leży. Tesla chwali się, że maksymalna moc ładowania to 250 kilowatów, ale niestety to jest instalacja tylko 400V, a nie 800V, jaką stosuje na przykład Porsche, Audi, Kia, Hyundai. W związku z czym bardzo szybko ta maksymalna moc ładowania spada. Na dobrą sprawę to tylko gdzieś tam od 10 do 30% ładuje się z taką mocą, natomiast potem ona stopniowo się obniża. Niemniej podobno od 10 do 80% można naładować Y w 27 minut, a po 15 minutach mamy zasięg na 170 km. W domu jak ładujemy? No to z takiej siły 11 kW moc będziemy ładowali ją około 7 godzin od 0 do 100% i to jest bardzo sensowny czas. Multimediom tym razem zbyt wiele czasu poświęcał nie będę, bo już przerabialiśmy ten temat dwukrotnie i długo przy modelu 3 pierwszym i przy modelu 3 po lifcie, czyli Highlanderze. Tutaj możecie obejrzeć sobie ten test. I tutaj te multimedia w Y w zasadzie niczym się nie różnią. Parę występuje drobnych niuansików, takich choćby jak to, że mamy tutaj tryb off-road, asystent off-road, ze względu na to, że auto ma wyższy prześwit, ze względu na to, że ma napęd na przednią i na tylną oś 2 silniki elektryczne, no to można tutaj sobie zmienia ustawienia kontroli trakcji pod kątem optymalnej jazdy w terenie. Niektóre funkcje bezpieczeństwa autopilota, na przykład automatyczne hamowanie awaryjne i zapobieganie niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, są niedostępne, gdy działa asystent off-road. No i to w zasadzie jedyna taka zmiana, którą macie tutaj w menu. Co ciekawe, Tesla, tak jak wspominaliśmy przy okazji testu modelu 3, tego poliftowym, wprowadza cały czas aktualizację nie tylko tego systemu, ale wszystkich funkcji w samochodzie. I tak na przykład niedawno pojawiła się funkcja adaptacyjnych świateł drogowych. Macie nawet zapisany nowy. Nawet u mnie w trójce, która została kupiona jakiś czas temu, teraz mam adaptacyjne światła drogowe, bo któraś z aktualizacji, nawet nie wiem, która spowodowała, że tam się pojawiła możliwość wygaszania niektórych soczewek podczas jazdy i działa to całkiem nieźle. Generalnie, jeżeli wsiądziecie w Teslę, to daje Wam kilka dni i się super przyzwyczaicie do obsługi tego, bo ona jest naprawdę czytelna i prosta i owszem, musicie zerkać na ten ekran,
tak kątem oka i co parę sekund, ale nie jest tak, że musicie się na niego gapić. Poza tym, jak sobie już ustawicie wszystko, czyli lustereczka, kierownicę i całą resztę, to możecie to przypisać do telefonu komórkowego, przychodzić bez karty, z telefonem w kieszeni, tylko do auta i wszystkie te ustawienia będą do Was dopasowane. A teraz płyta i ta płyta obnaża 3 rzeczy w zasadzie w Tesli Y. Zawieszenie, które jest dość sztywne. Sztywniejsze niż w modelu 3, prawdopodobnie wymusiła to większa masa. Po drugie, hałaśliwość tego zawieszenia. O ile przodu jeszcze tak bardzo nie słyszę, to bardzo słyszę tył tego zawieszenia, tam z tyłu. I ma to też związek z tym, że ten bagażnik jest dużo gorzej wyciszony niż w modelu 3, no bo tam nie ma żadnej grodzi, sztywnych półek, tylko jest ta dykta, tylko półeczka przykrywająca przestrzeń bagażową. No i też trzecia rzecz, czuje się mniejszą sztywność nadwozia. Przez to, że ten pałąk bezpieczeństwa, taki pałąk, nie wiem jak go nazwać, no nie przeciwkapotażowy, ale ten pałąk taki poprzeczny, który w modelu 3 jest tutaj, pomiędzy słupkami B, tutaj jest przesunięty do tyłu pomiędzy słupki C i przez to też czuć mniejszą sztywność tego nadwozia, nawet gdzieniegdzie dobiegają jakieś trzaski, hałasy. Więc jeżeli chodzi o takie wrażenia czysto właśnie akustycznej ze sztywności samochodu i jakości samego zawieszenia, to lepiej jest w modelu 3. Nawet teraz jedziemy przecież po równej drodze, nie ma tu żadnych dziur, ale samochód cały czas pozostaje taki lekko nerwowy zawieszeniowo. Jest trochę jak piłeczka kauczukowa, tak próbuje go cały czas podbić, jakbyście po jakiejś tarce jechali albo po czymś takim i to jest wyraźna różnica pomiędzy Y a modelem 3. Tak jak mówię, chyba wyższa masa tego auta sprawiła, że trzeba było przekonstruować amortyzatory na przykład czy wahacze i ten samochód zachowuje się inaczej. Bardziej ma sztywne to zawieszenie. Jeżeli chodzi o rekuperację, mamy możliwość kilku ustawień jej. Sterowanie, pedały i układ kierowniczy, proszę. Tryb kierowania komfort, standardowy, sport, przyspieszenie może być chill albo standardowy. To jest bardzo fajne, bo rzeczywiście teraz głębiej wciskam pedał gazu w podłogę, a ona tak delikatnie sobie przyspiesza. Wystarczy, że wrzucę standardowy i każde wciśnięcie pedału gazu to jest odrzut do przodu, więc jest naprawdę spora różnica. Rekuperacja, ją się ustawia na postoju, teraz się zatrzymamy tu, przed pasami i Wam pokażę. Są 3 różne tryby. Pełzanie, toczenie i hamulec. Ja lubię, jak to jest hamulec. Hamulec oznacza, że w zasadzie nie używam w ogóle klasycznego, nożnego pedału hamulca. Kompletnie. Jest to zbędne, bo jak zdejmuję nogę z pedału gazu, to maksymalnie działa rekuperacja z maksymalną mocą do zatrzymania samochodu. I nawet wjeżdżam na przystanek i tylko pedałem gazu sobie reguluję, w którym momencie chcę się zatrzymać. I proszę. I stoję. I to jest mega fajna i przydatna funkcja, czy w korkach. Niektóre samochody wykorzystują rekuperację, ale ona się urywa tak gdzieś przy 5-10 km na godzinę i trzeba dohamować hamulcem nożnym. A tutaj nie ma takiej konieczności. Tryb kierowania. Komfort, standardowy, sport. On wpływa wyłącznie na to, jak działa układ kierowniczy i szczerze mówiąc, przy już takich większych trochę prędkościach, większych mam na myśli powyżej 50 na godzinę, nie czujecie już absolutnie żadnej różnicy. Przy niskich prędkościach on będzie trochę ciężej pracował. Teraz widzicie, żadnej, najmniejszej nawet różnicy. Ładowanie. Ustawiać sobie możecie limit, bardzo prosty sposób. Proszę, na tym paseczku. No co jest smutne. W bardzo prosty sposób, tym paseczkiem tutaj, cyk. Jak wrzucicie sobie na 100%, to Was zapyta, czy chcecie tylko jednorazowo, czy chcecie utrzymać tę możliwość ładowania do 100% za każdym razem, gdy podłączacie się do ładowarki. To oczywiście po to, żeby dbać o efektywność tej baterii, bo ładowanie do 80% zwiększa jej żywotność. Macie autopilocika, macie blokady, macie światełka i powiecie, że całe te multimedia odwracają uwagę od drogi, że szkoda, że nie ma tutaj zegarów przed Wami i tak dalej.
Ale powiem Wam tak, po pierwsze, tak jak wspomniałem, intuicyjność tego jest na tyle wysoka, że bardzo szybko dojdziecie, co gdzie jest. Po drugie, większość funkcji ustawiacie raz, przypisujecie do swojego telefonu komórkowego, do swojej aplikacji, która służy Wam za kluczyk i generalnie już absolutnie niczego innego nie ustawiacie, nie zmieniacie. Po trzecie, macie asystenta głosowego, który świetnie działa. Prowadź mnie do Blue City w Warszawie. Nic więcej nie trzeba. Wszystko od razu mi wyświetlił i zaprogramował trasę. Otwórz schowek. Zamknij schowek. Niedostępne. Czyli trzeba jeszcze popracować. Otwórz okno kierowcy. Odtwarzanie okno kierowcy, utwór. No, ciekawe, czy taki znajdzie. Zaszuka. Dobre. Wyszukaj stacji radiowej RMF FM. Naprawdę działa to nieźle, bardzo niezłe jest też samo audio, ponieważ jest tutaj 11 czy 12 głośników, łącznie z tymi w bagażniku, tutaj jakimiś twitterkami, gdzieś tam po bokach, tu, no naprawdę gra to fajnie. Generalnie naprawdę te multimedia są rozbudowane, ja najbardziej cenię sobie w nich to, że są świetnie skomunikowane ze smartfonem, zintegrowane i działa to wszystko bardzo dobrze. I generalnie jak tym autkiem se tak jedziecie na spokojnie, to w ogóle nie macie wrażenia, że ono faktycznie jest większe od tego modelu 3. Pomimo 13 cm więcej na szerokość i chyba 18 jednak, a nie 16 na wysokość, to auto jest poręczne, bo ma 4,75 długości. To jest naprawdę niewiele. Jakie widzicie na ulicy, może sprawiać wrażenie większego. W rzeczywistości, z punktu widzenia kierowcy, wydaje się bardziej kompaktowe. Takie zwrotne i sprytne i jednocześnie bardzo przyjemne w prowadzeniu, naprawdę. Reakcje tego układu kierowniczego, no nie spodziewałbym się, że będą tak fajne. Z drugiej strony zdecydowanie wolę charakter prowadzenia Tesli Model 3. Po pierwsze, przez to, że ma nieco bardziej komfortowe zawieszenie, po drugie, większą sztywność nadwozia, 3, niższy środek ciężkości jednak, bo tutaj mamy wysoko i 4, po prostu tym autem jeździ się lżej. Tutaj już czujecie większą masę, pomimo tego, że mamy dual motor i ponad 500 koni i 5 sekund do setki, to jednak wpływa ta masa na zwinność. W Tesli 3 to macie około 1700 kg, tutaj jest już ponad 1900 kg, więc różnica jest dosyć znacząca. Generalnie nie jestem zwolennikiem absolutnie pakowania ekranów i zastępowania ich i nimi wszystkiego w samochodzie, wszystkich pokręteł i przełączników. Wkurzają mnie te rozwiązania w BMW, w Mercedesach, które wymagają skupienia uwagi, ale Tesla naprawdę zrobiła to tak czytelnie, tak prosto, tak przejrzyście, że naprawdę no, trudno jest mieć do tego uwagi już po kilku dniach użytkowania. Klimatyzacja, weźcie na przykład, cyk i wszystko macie, zmieniacie sobie strumień powietrza po prawej i po lewej stronie. Temperaturę to tylko sobie przesuwacie tutaj, ale możecie też zrobić tak. Ustaw temperaturę na 23 stopnie. Ale chłodzenie, low. Nie! Ustaw temperaturę na 23 stopnie. Na 203? Nie na 20, nie na 203. Chyba zmarzłem już. Ustaw temperaturę na 23 stopnie. Ustaw temperaturę na 21 stopni. Co wypisuję tutaj? Teraz na high, maksymalne ogrzewanie. Ustaw temperaturę na 20 stopni. Temperatura ustawiona na wysoką. A weź bez stopni, powiedz. Ustaw temperaturę na 21. Temperatura ustawiona na 20. Chyba nie można stopni mówić, tak jak Silny zauważył. Ustaw temperaturę na 21. Teraz zrozumiał, że 21. Czyli w zasadzie możecie ustawić na 20 i bez stopni. Pamiętajcie, jak macie Teslę, to ustaw temperaturę na 20. I to wszystko.
Zużycie energii przy takiej jeździe jak teraz 120, 20 kWh. To oznacza, że przejeżdżacie z taką prędkością na baterii, która ma 77-78 kWh pojemności netto, około 350 km. 120 jadąc na godzinę. Średnie zużycie teraz od ładowania to jest 18 kWh i rzeczywiście przy takim zużyciu energii już możemy mówić o przebiegu około 500 km na jednym ładowaniu i to jest już bardzo przyzwoity wynik. Natomiast skupiliśmy się teraz na multimediach, skupiliśmy się na zużyciu energii, ale powiem Wam, że odczuwalny jest hałas w tym samochodzie. 120 to już słychać szumy powietrza, to już słychać szumy opon toczących się po asfalcie. Przy 140 już w zasadzie jest naprawdę głośno, jak na samochód tej klasy i tego typu. W trójce rozwiązano ten problem po liftingu i nawet sprawdzaliśmy to decybelomierzem i faktycznie tam te różnice były duże. Jest głośno, jak na tę klasę samochodu. Umówmy się, nie jest też tak głośno, żebyście nie mogli rozmawiać sobie, no ale już słychać jest te hałasy. Żadnych trybów sportowych nie ma, oprócz tego trybu kierowania. To przyspieszenie zostawiamy standardowe, kontroli trakcji wyłączyć nie można. Więc w sumie to wszystko, co możemy wykombinować. Silny i ja. Naciśnięte oba pedały, moc silnika obniżona. O kurna. O ja, o kurna, wygina śmiało ciało. Już. Ja pierniczę. To jest dobry, powiem Wam, szatan. 5,15. I naprawdę od początku to przyspieszenie poniewiera człowiekiem. A jest jeszcze model Performance. Moc co prawda ma zbliżoną. O Jezu, i straszna średnica zawracania. Katastrofa, jak na auto, które ma... Jesus! I to jest niestety też wada trójeczki i to jest wada Y. Średnica zawracania. Fatalnie. Tylko 4,75 samochód. On tu powinien się pięknie złamać, a ma ogromne zakole robi. Większe niż ja na czole ma te zakole. O kurwa, jeszcze wyjedźmy bardziej. Teraz 5,30, więc nie można robić procedury startu. Trzeba po prostu sobie tak stać i tak zrobić. I wtedy jest 5,15. No, 5,19 teraz. Ale powiem Wam, że o ile zazwyczaj w elektryku 5 sekund robi takie wow, to tutaj te 5 sekund jest takie gentle. Owszem, czujecie, że to auto jest dynamiczne, ale nie to, że rozwala Wam łeb o zagłówek, że próbuje Wam złamać kręgosłup o fotel. Nie, raczej jest takie delikatne i subtelne, a mimo to ciągle jest to te 5 sekund. To silny zauważył. W każdym elektryku on się boi tego przyspieszenia, bo już w elektrykach tak między 7 a 8 sekund do setki zaczyna mu się robić niedobrze, a tutaj 3 razy zrobiliśmy takie 5,2 do setki i godnie to zniósł, mówi, nie ma dramatu. Ile trzeba zapłacić za Tesla Y? Podstawowa wersja z napędem tylko na tył, z jednym silnikiem i z mniejszą baterią, bo chyba 68 kWh, kosztuje 204 tysiące złotych z groszami. Za Y dual motor, long range, czyli większa bateria, 2 motory, 514 koni mechanicznych, 5 sekund do setki, zasięg powyżej 500 km, 534 dokładnie według WLTP, 225 tysięcy złotych. Tyle, że dostajecie samochód kompletny. Tutaj, w tym egzemplarzu, tylko dodatkowy koszt to były tapicerka. Jasna i jasne wykończenie tutaj, te inkrustacje. To 5 tysięcy złotych dodatkowo kosztuje. A tak to za 225 tysięcy macie już rozbudowany system audio, pełne multimedia, elektrykę fotela, kilkanaście kamer, radarów i czujników wokół samochodu. Niestety nie wszystkie działają dobrze. Przy okazji modelu 3 pokazywaliśmy, jak działają kamery, które pokazują Wam odległość od przeszkód. No pokazują, jeszcze nie zatrzymują samochodu same, w związku z czym bardzo łatwo w coś przywalić. Dużo lepszym rozwiązaniem były czujniki ultradźwiękowe. Wad tego typu ten samochód ma trochę więcej. No jest
dosyć spory hałas. Teraz idziemy 100, już słychać tutaj szum powietrza upływającego na nadwozie, przy 120-140 jest jeszcze gorzej. Dosyć sztywne jest to zawieszenie. Oddobywają się tam od spodu różne hałasy, szczególnie z tylnej osi, a to przez bagażnik, który jednak w modelu Y w porównaniu z modelem 3 jest odkryty, jest tam tylko ta półeczka. Gdzieniegdzie słychać trzaski dobiegające z kabiny, ponieważ jest mniej sztywna jej konstrukcja niż w modelu 3, a to przez brak tego pałąka tutaj po środku między słupkiem B, tylko jest on tam na słupku C. Natomiast to i tak niewiele mankamentów jak na auto, które tyle kosztuje, a tyle sobą oferuje. Tyle przestrzeni, taki bagażnik, miejsce dla 5 pasażerów, wszystkie te multimedia, systemy bezpieczeństwa, elektrykę foteli, grzanie zydli, grzanie kierownicy. No jest tego tutaj w cholerę, więc za te pieniądze naprawdę nie ma się czego wstydzić. Nawet 2 ładowarki indukcyjne macie, w którym aucie, który producent przemyślał, że słuchajcie, no kurna, przecież z przodu jedzie nie tylko kierowca, ale czasami jedzie też pasażer. No zróbmy przecież tam 2 ładowarki indukcyjne. Ile kosztuje wyprodukowanie czegoś takiego? Kupienie w sklepie to jest dzisiaj 80-100 zł, to produkcja dla takiej firmy jak Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes czy inne Audi to wydatek rzędu, nie wiem, 20-30 zł. No i Tesla wydała 20-30 zł i macie tutaj drugą ładowarkę, macie tutaj przestronny schowek, jeszcze 2 gniazda USB-C. Tutaj w schowku już gniazd żadnych nie ma poza zapalniczki, ale też jest głęboki. Wszystko przyjemnie wykończone. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale generalnie wykończenie Tesli to jest naprawdę na plus. Pierwsze egzemplarze, które były produkowane w Europie i nawet S-ki sprzed paru lat, które przypływały do Europy, czy X-y, to był dramat. Teraz na przykład to jest robione w Berlinie, w Gigafactory Tesli i już prezentuje sobą zupełnie inną jakość wykonania. Więc trudno się dziwić, gdy to wszystko weźmie się pod uwagę. Cenę, to ile za tę cenę się dostaje, osiągi tego napędu, jego zasięg, gdy się nie jeździ w jakieś bardzo długie trasy, przestronność i wszystkie inne tego typu rzeczy, no to trudno się naprawdę dziwić, że to stał się bestseller w ubiegłym roku.